Swarzewo jest to niewielka miejscowość na Kaszubach, położona nad Zatoką Pucką. To właśnie tutaj znajduje się miejsce kultu maryjnego na Pomorzu, sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza. Od wieków przybywają tu pielgrzymi, by pomodlić się przed figurą Matki Bożej, z którą wiążą się liczne historie i legendy. W tym filmie opowiem o dziejach sanktuarium, pokażę wnętrze kościoła i przejdziemy się do pobliskiej kapliczki. Zwiedzanie sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie zaczynamy na parkingu tuż obok kościoła. Już stąd dobrze widać charakterystyczną strzelistą sylwetkę świątyni górującą nad okolicą. To neogotycki kościół zbudowany pod koniec XIX wieku. Jest to trzeci, największy kościół od poprzednich. Budowanie coraz to większych kościołów wychodziło naprzeciw zwiększającemu się ruchowi pielgrzymkowemu do tutejszego sanktuarium. Naokoło na terenie kościoła rozstawione są kapliczki Drogi Krzyżowej. Kapliczki te tworzą swoisty krąg modlitwy wokół świątyni. Wieża kościoła ma wysokość 40 metrów i stanowi punkt orientacyjny z wód Zatoki Puckiej. Widziana jest także z lądu z odległości około 10 kilometrów. Data fundacji pierwszego kościoła w Swarzewie nie jest znana. Wiadomo, że wzniesiono go przed 1421 rokiem. Najprawdopodobniej kościół jest dziełem wotywnym, zbudowanym przez żeglarzy, którzy w ten sposób wypełnili złożone ślubowanie dziękczynienia za ocalenie życia. Ten pierwszy kościół był kościołem drewnianym. Drugi kościół zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku był budowlą szachulcową, wzniesioną na miejscu pierwszego kościoła. Kościół jest pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jednak nie wiadomo, czy to wezwanie posiadał już pierwszy kościół, czy też nadano je dopiero drugiej świątyni. Przy kościele funkcjonuje sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza. Jest ono związane z cudowną figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem. Związane są z nią legendy. Najstarsza z nich mówi o tonącym podczas sztormu żaglowcu, którego załoga modliła się o ocalenie przed okrętową figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem. Prośby żeglarzy zostały wysłuchane. Zeszli oni na ląd i wzięli ze sobą figurkę, której zawdzięczali życie. Ustawili ją w pobliżu wiejskiej studni w Swarzewie. Później zobaczyli ją promieniującą mieszkańcy Swarzewa. Z zapisków opatów cesarskich z Oliwy wiadomo, że w połowie XV wieku przeniesiono tę figurkę do kościoła pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Helu, gdyż w Swarzewie nie było jeszcze kościoła. Jednak w 1525 roku kościół ten przeszedł w ręce protestantów, którzy około 1580 roku wystawili Madonnę z helskiego kościoła. Nie ma pisemnych dowodów, jak dalej figurka trafiła z powrotem do Swarzewa. Legenda mówi, że helscy protestanci wrzucili ją do morza, a figurka niesiona sprzyjającymi wiatrami wróciła do Swarzewa. Figurkę ustawiono w pierwszym drewnianym kościółku w Swarzewie, który w międzyczasie powstał. Obok kościoła znajduje się jeszcze ołtarz polowy, który przed chwilą widzieliśmy. Latem odprawiane są tutaj msze święte dla licznych pielgrzymek przybywających do Swarzewa. Wchodzimy do wnętrza kościoła. Wnętrze sanktuarium w Swarzewie robi wrażenie swoją atmosferą ciszy, światła i skupienia. Od razu po wejściu uwagę przyciąga ołtarz główny z cudowną figurą Matki Bożej Swarzewskiej. To niewielka drewniana rzeźba z początku XV wieku przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem.
Płaszczyzny ścian bocznych kościoła zdobi bogata polichromia autorstwa Władysława Drapiewskiego z Pelplina. Freski w prezbiterium namalował w okresie międzywojennym, a malunki na ścianach bocznych dokończył po II wojnie światowej. Z prawej strony kościoła przed ołtarzem bocznym widzieliśmy żłóbek i teraz widzimy figurę świętego Wojciecha z wiosłem w lewej ręce. W niszy nad bocznym wejściem do kościoła została umieszczona pochodząca ze starego kościoła późnogotycka pieta. Jest to niezwykle cenna drewniana rzeźba polichromowana, datowana na lata między 1480 a 1490 rokiem. Z lewej strony kościoła widzimy ambonę z baldachimem. Z lewej strony kościoła znajduje się też czarna tablica z tekstem w języku polskim. Obok wisi obraz będący mapą. Pochodzi on z drugiej połowy XVII wieku. Ukazuje 3 istotne miejsca obecności Madonny Swarzewskiej: Studzienkę, Stary Kościół Helski i drugi Kościół Swarzewski. Na lądzie u dołu obrazu malarz przedstawia paradną procesję podążającą ku kościołowi Swarzewskiemu i Studzience. Nieco wyżej pienią się wody zatoki zamkniętej od północy półwyspem helskim. Widoczne są zabudowania i wspomniany Stary Kościół, a także nieistniejące już forty obronne Kazimierz i Władysław. Jeszcze wyżej otwarte morze ze sztormową falą i 6 żaglowców. Obraz mapę wieńczy podtrzymywana przez anioły banderola z legendą. Z prawej strony przy głównym wejściu znajduje się marmurowo-alabastrowy barokowy ołtarz pochodzący z drugiej połowy XVII wieku. A z lewej strony jest ołtarz z figurą świętego Antoniego z dzieciątkiem wręczającego chleb ubogiemu. Z tyłu widzimy organy z końca XIX wieku po współczesnych modernizacjach. Figurka Matki Bożej Swarzewskiej nie jest bez przerwy dostępna do oglądania. Po zakończeniu mszy świętej jest zasłaniana przez obraz Madonny tronującej z dzieciątkiem. Po obejrzeniu sanktuarium trzeba jeszcze zobaczyć drugie miejsce związane z figurką Matki Bożej Swarzewskiej. Przechodzimy na ulicę Rybacką i idziemy do kapliczki ze wspomnianą już Studzienką, gdzie znaleziono tę figurkę. Według tradycji kapliczka przy studni w Swarzewie została postawiona przez tutejszych mieszkańców już po pierwszym pojawieniu się figury Matki Bożej. Oto ta kapliczka. Dzisiejsza kapliczka, mieszcząca w środku studzienkę,
została zbudowana w latach 50. XX wieku. Pielgrzymi czerpią z niej wodę. Jeśli uda nam się zaczerpnąć tej wody, można liczyć na jej cudowne właściwości. Trzecim miejscem związanym z figurką Matki Bożej Stwarzewskiej jest miasto Hel. Idziemy więc na brzeg Zatoki Puckiej. Niestety raczej miasta Hel nie zobaczymy z tego miejsca, gdyż jest za daleko. Ale zobaczymy jedynie Półwysep Helski. Da nam to pewne wyobrażenie o drodze, jaką według legendy pokonała figurka przez wody zatoki.